Stanisław, szukając informacji o silnikach ze swojego samochodu, doczytał, że mają one obniżone ciśnienie oleju w układzie korbowym, co w połączeniu z niskimi obrotami może prowadzić do większego przedostawania się produktów spalania do oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Audi A7 z roku 2018, silnik 3-litrowy diesel, moc silnika zwiększona do 333 koni mechanicznych, miękka hybryda, która ułatwia miękki rozruch silnika. Przebieg sumaryczny 124 000 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest kolejny etap dla tego samochodu. Wyniki z etapu numer 1 znajdziecie w odcinku numer 36, z etapu numer 2 w odcinku numer 129, z etapu numer 3 w odcinku numer 170. Będzie kilka ciekawych porównań i obserwacji. Wszystkie wyniki będą prezentowane na tle wyników z poprzednich etapów, żeby łatwo i wygodnie konfrontować ze sobą. Inicjatorem tego eksperymentu jest Stanisław. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Stanisław skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się bardzo liczny zestaw próbek, natomiast w dzisiejszym odcinku interesują nas wyłącznie 3 próbki, które są przypisane do Audi A7. Reszta w kolejnym odcinku. Próbka numer 1 to olej świeży, jest to olej Golf 0W20. Z próbkami oleju przepracowanego jest dość enigmatycznie. Wykonując analizy nie miałem informacji dokładnej, jaki jest ich przebieg. Wyłącznie na jednej próbce była informacja, ale jak się później okazało, ten zapis należy odczytać trochę inaczej niż z reguły to robimy. A więc próbka numer 1 to olej przepracowany po przebiegu 6680 km. Za chwilę będzie trochę więcej o szczegółach. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przejechaniu dodatkowego dystansu 3826 km, co daje sumaryczny wynik 10506 km i taki jest przebieg tej próbki. I teraz jeszcze jedna informacja. W poprzednim etapie Stanisław również podesłał świeżą próbkę oleju Golf, czyli ten sam olej będzie badany dwukrotnie w kilkumiesięcznych odstępach czasu. Będzie dobra okazja do skonfrontowania tych wyników ze sobą i sprawdzenia powtarzalności pomiarów. Do samochodu zalany został olej Golf Formuła VFE w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Warto podkreślić, że w poprzednich etapach zalewany był olej fabryczny Audi w klasie lepkościowej 0W20. Nie były stosowane żadne dodatki. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to jeszcze raz 6680 km dla pierwszej próbki i 10506 km dla drugiej. 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez odpowiednio 3 i 6 miesięcy. Czyli mamy dość spore zróżnicowanie tych próbek pod kątem przebiegu. Porównywać możemy wiersz drugi z wierszem czwartym, pamiętając, że olej Audi ma o 1000 km większy przebieg, pozostałe 3 etapy różnią się przebiegiem około 4000 km. W ramach przypomnienia z poprzednich filmów Stanisław, szukając informacji o silnikach ze swojego samochodu, doczytał, że mają one obniżone ciśnienie oleju w układzie korbowym, co w połączeniu z niskimi obrotami może prowadzić do większego przedostawania się produktów spalania do oleju. Dlaczego zmiana oleju z Audi na Golf? Stanisław zauważył znaczne różnice w wyglądzie i konsystencji w tej samej klasie lepkości i normie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, żeby kolejny raz sprawdzić zgodność parametrów z deklaracją producenta, a następnie pomiar 2 próbek oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego Golf jest następująca: 41,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza
oraz 8,1 mm² przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. W ramach ciekawostek przywołajmy sobie wyniki z poprzedniego badania tego oleju. Obserwujemy wręcz idealną powtarzalność pomiarów. Porównujemy kolejny raz ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność wyników, natomiast wszystko zależy od tego, do jakiej karty porównujemy wynik. Znalazłem również taką kartę, w której znajdują się nieco inne deklaracje, wtedy ta zgodność jest dużo mniejsza i oscyluje w okolicach 5%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka numer 1. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,7 mm² przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,0 mm² przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 186. Są to przedziały bardzo akceptowalne, co wyraźnie widać, degradacja w niższej temperaturze jest zauważalnie wyższa niż w temperaturze 100 stopni Celsjusza. W wyższej temperaturze ta lepkość praktycznie utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Bardzo porównywalne wyniki do oleju Audi 0W20 po zbliżonym przebiegu. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka numer 2, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego, próbka numer 2 jest następująca: 38,7 mm² przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,0 mm² przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 186. A to oznacza, że bardzo dobre wyniki utrzymują się na niezmienionym poziomie. Mimo dodatkowych prawie 4000 km obserwujemy te same parametry lepkościowe oleju. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko jest pod kontrolą. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Najpierw małe przypomnienie z poprzedniego odcinka. Jeśli chodzi o ocenę plam oleju Golf z dzisiejszego odcinka, to tak. Po pierwsze, wyniki całkiem ok, po drugie, nie ma zbytnio dużych różnic między badanymi próbkami. Delikatnie ciemniejsza jest plama oleju z większym przebiegiem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Pierwsza sprawa to ogólna ocena poziomów degradacji badanych próbek. Widać wyraźnie, że próbka numer 2 jest mocniej przepracowana w stosunku do próbki numer 1. To jest kolejny przykład potwierdzający wysoką skuteczność badań spektralnych. Wyłapywane są w podczerwieni skrupulatnie wszystkie różnice, duża dokładność i powtarzalność pomiarów. To cechy, które warto przypominać od czasu do czasu. Pierwsze porównanie to wiersz drugi do wiersza czwartego. Degradacja dodatków antyutleniacza większa dla oleju Audi. Zawartość sadzy, zanieczyszczeń większe dla oleju Golf. Sulfonowanie porównywalnie, nitrooksydacja porównywalnie. Utlenianie większe dla oleju Audi, zawartość paliwa w oleju większa dla oleju Audi. Pozostałe porównania pozostawiam do indywidualnej oceny. Przypominam, że próbki oleju dzieli około 4000 km. Na pewno warto podkreślić mocno zwiększoną zawartość sadzy dla oleju Golf. Podsumowując, wydaje się, że rekomendacje z poprzednich etapów należy utrzymać w mocy. 10 000 km jest optymalnym wyborem dla tego samochodu, bez względu na zastosowany olej, w trosce o dobrą kondycję oleju, mając na uwadze zwiększoną zawartość sadzy. 10 000 km wydaje się być optymalnym wyborem.
Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!